Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o najważniejszej historii, jaka miała miejsce w czasie Powstania Warszawskiego, o której nie możemy nigdy zapomnieć. To masakra mieszkańców warszawskiej Woli, dokonana w ciągu zaledwie kilku dni. Jej ofiarą było co najmniej 50 000 mieszkańców Woli. To jedna z największych zbrodni w dziejach świata. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago. Gdy mnie zapytacie, która z historii z Powstania Warszawskiego jest najważniejsza, o której zawsze powinniśmy pamiętać, to odpowiem, że ta, która wydarzyła się na warszawskiej Woli. 5 sierpnia 1944 roku niemieckie siły pacyfikujące powstanie rozpoczęły tam niewyobrażalną rzeź ludności. Na Woli rozstrzelanych zostało co najmniej 50 000 cywili, mężczyzn, kobiet, starców i dzieci. Niemcy dokonali tego w ciągu zaledwie kilku dni. Masakra ludności Woli to jedna z największych masowych zbrodni w dziejach świata. I dlatego właśnie powinniśmy o niej pamiętać przy kolejnych rocznicach Powstania Warszawskiego. Była godzina 10 rano, 5 sierpnia 1944 roku, gdy na dziedzińcu kamienicy przy ulicy Wolskiej 129 zaroiło się od Niemców. Byli uzbrojeni w karabiny maszynowe i granaty. Zaczęli wyciągać siłą wszystkich mieszkańców z ich mieszkań na ulicę. Wacława Szlacheta, jedna z mieszkanek tej kamienicy, po wojnie relacjonowała to tak. Tamtego ranka wyszłam ze swojego mieszkania z mężem, 2 synami i 2 córkami. Niemieccy żandarmi kazali nam wyjść na ulicę, przejść jezdnię i zatrzymać się przy parku Sowińskiego. Tam Niemcy ustawili karabiny maszynowe z 2 stron. Gdy otworzyli z nich ogień, upadłam na ziemię, ale nie zostałam ranna. Żyła jeszcze leżąca przy mnie moja najmłodsza córka Alina. Chwilę później Wacława Szlacheta kątem oka widziała, jak niemiecki żołnierz podszedł do wózka, w którym znajdowały się kilkumiesięczne bliźnięta jej sąsiadki i je zabił. Zewsząd słyszała jęki konających ludzi. Kiedy Niemcy odeszli, znalazła zwłoki swoich 2 córek. Nie znalazła tylko męża i swoich 2 synów. To była ta chwila, w której Szlacheta straciła swój cały świat. W taki sam sposób ten świat rozpadł się tamtego dnia Henrykowi Haboszewskiemu, zamieszkałemu przy ulicy Elekcyjnej, która sąsiadowała z ulicą Wolską. Tam również Niemcy zaczęli wyciągać mieszkańców kamienic na ulicę i od razu pognali ich w rejon parku na Ulrychowie, po drodze do nich strzelając. W czasie tego marszu zginęła żona Haboszewskiego, a ich ranne dziecko zaczęło głośno płakać. Jeden z Niemców natychmiast podszedł i zabił je, a chwilę później stanął na ciele Haboszewskiego, patrząc, czy jeszcze żyje. Tymczasem on udawał trupa. Tamtego ranka Niemcy wyprowadzili na ulicę mieszkańców wielu wolskich kamienic i ich natychmiast rozstrzelali. Ulice i place na Woli pokryły się niezliczoną ilością martwych ciał. Wśród nich były także te, które wykazywały jeszcze oznaki życia. Niemcy je wyszukiwali i dobijali. Jak wspominał po wojnie
Haboszewski tamtego dnia masakra ludności Woli trwała prawie do godziny 17. Takie zbrodnie miały wtedy miejsce na całej Woli. Tak było między innymi przy ulicy Górczewskiej, Elekcyjnej, Płockiej, Okopowej i przy wielu innych wolskich ulicach. Opróżnione z mieszkańców kamienice były natychmiast podpalane. Potem Niemcy zaczęli składać zwłoki zabitych w stosy i je podpalać za pomocą benzyny. Dlatego właśnie po wojnie tak trudno było je zidentyfikować i policzyć. Ale liczba wszystkich ofiar na warszawskiej Woli na pewno była olbrzymia, zważywszy na tak krótki czas popełnienia przez Niemców tej zbrodni. Tych, którym udało się przeżyć to piekło, była zaledwie garstka, ale to z ich relacji wiemy, jak to piekło rzeczywiście wyglądało. Masakra mieszkańców Woli była wynikiem rozkazu Hitlera, który na wieść o wybuchu powstania w Warszawie nakazał zniszczyć całe miasto i wymordować jego mieszkańców. Jak po wojnie stwierdził w swoich zeznaniach Erich von Deinbach-Zelewski, dowódca wszystkich niemieckich sił pacyfikujących powstanie, rozkaz Hitlera mówił jasno: każdego mieszkańca zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i ma być zastraszającym przykładem dla całej Europy. W okresie od 5 do 12 sierpnia 1944 roku, a więc w ciągu zaledwie 7 dni, Niemcy wymordowali na warszawskiej Woli co najmniej 50 000 mieszkańców. Istnieją jednak szacunki, które mówią, że łączna liczba wszystkich ofiar na Woli mogła wynieść nawet 65 000. Zdecydowana większość z nich rozstrzelana została pomiędzy 5 a 7 sierpnia 1944 roku, a więc w ciągu zaledwie 3 dni. Przyjmując, że w ciągu tych 3 dni zamordowanych zostało na Woli 50 000 cywili, oznacza to, że co godzinę uśmiercanych było 700 z nich. To na pewno robi przerażające wrażenie. Okazuje się bowiem, że był to największy pojedynczy masowy mord nie tylko w powstańczej Warszawie, ale w dziejach całego świata. Niemcy mordowali cywili od pierwszych godzin powstania. Uległo to pewnej zmianie, gdy do Warszawy przybyły niemieckie jednostki, których celem było uwolnienie niemieckiego gubernatora Warszawy, Ludwika Fischera, i dowódcy niemieckiego garnizonu w Warszawie, generała Rainera Stachela, okrążonych przez powstańców w niemieckiej dzielnicy. Najważniejszymi jednostkami wśród tych sił była grupa policyjna dowodzona przez Heinza Reinefarta, brygada SS dowodzona przez Oskara Dirlewangera i pułk brygady Rosyjskiej Narodowej Armii Wyzwoleńczej dowodzony przez majora Jurija Frołowa. Nad wszystkimi tymi siłami dowodzenie objął Reinefart. To właśnie one 5 sierpnia 1944 roku zaatakowały Wolę. Po wyparciu powstańców z rejonu ulicy Wolskiej i Górczewskiej rozpoczęły one rzeź ludności cywilnej. Nie oszczędzano nikogo. Mordowano kobiety, dzieci, starców, rannych i chorych. Niemcy nagminnie używali granatów, aby zabić nimi tych, którzy ukrywali się w piwnicach. Z dnia na dzień udoskonalali swoje okrucieństwo. Pod tym względem szczególnie przodowali żołnierze Oskara Dirlewangera. Matthias Schenk, żołnierz jego brygady, o którym opowiadałem Państwu przed 2 laty, mord na dzieciach prawosławnego sierocińca przy ulicy Wolskiej, wspominał tak: wysadziliśmy drzwi, dzieci stały w holu i na schodach, rączki miały w górze. Patrzyliśmy na nie kilka chwil, zanim wpadł Dirlewanger.
kazał ich zabić i rozstrzelano je, a potem żołnierze chodzili i rozbijali ich główki kolbami. Krew ciekła po schodach. Żołnierze Dirlewangera nagminnie gwałcili również kobiety. Matthias Schenk w swoich wspomnieniach opisał to tak. Jeden z nich wziął kobietę. Była młoda i ładna. Gwałcił ją, przyciskając jej głowę do stołu. W drugiej ręce trzymał bagnet. Gdy skończył, jednym cięciem rozciął ją od brzucha po szyję. Chlusnęła krew. Takich scen na Woli wydarzyły się wówczas setki. Wieczorem 5 sierpnia na wolskich ulicach i placach zwłok było już tak dużo, że specjalne komanda nie nadążały z ich składaniem na stosy. Szybko rozkładające się zwłoki groziły więc wybuchem epidemii. I wtedy Niemcy zmienili swoje metody. Mordowali tylko w wyznaczonych punktach Woli. Zazwyczaj były to zabudowania fabryczne i place. Kolejni, którzy mieli zostać uśmierceni, musieli najpierw wspiąć się na stosy złożonych już ciał i dopiero tam byli rozstrzeliwani. Potem te stosy były podpalane za pomocą benzyny. W powietrzu panował niewyobrażalny odór. Niemcy nie oszczędzili nawet wolskich szpitali. W szpitalu przy ulicy Płockiej zamordowali wszystkich: lekarzy, pielęgniarki i pacjentów. Łącznie ponad 300 osób. Tak było również w wolskim szpitalu świętego Łazarza, w którym uśmiercono nawet 1200 osób. Dr Maria Gepner-Woźniewska, która ten mord cudem przeżyła, po wojnie opisała go tak. Około godziny 13:30 do szpitala wtargnęli żołdacy niemieccy, skośnoocy. Rozbiegli się po szpitalu, krzyczeli tylko raus, wyrzucali pacjentów z pomieszczeń. Wypędzono nas na ulicę i cały ten pochód szedł ulicą Wolską i Kurczewską. Zatrzymano nas za przejazdem kolejowym. Po lewej stronie rozstawiono karabiny maszynowe. Po chwili rozległa się seria strzałów i kolejna grupa wchodziła. Potem powiedzieli: teraz lekarze. Ich też zastrzelili. Takie sceny rozegrały się również w szpitalu Karola i Marii przy ulicy Leszno 6. Sytuacja uległa pewnej zmianie, gdy do Warszawy przybył generał Erich von den Bach-Zelewski, który, jak już wspomniałem, objął dowództwo nad całością niemieckich sił pacyfikujących powstanie. Zelewski zakazał zabijania kobiet i dzieci, ale nie ze względów humanitarnych, tylko z powodu kończących się zapasów amunicji. W rezultacie tego masakra ludności Woli nieco osłabła. Ale nie wszystkie niemieckie jednostki od razu wcieliły w życie rozkaz Zelewskiego. Dirlewangerowcy mordowali bez zahamowań jeszcze przez 2 dni. W rezultacie tego zginęło kolejne 12, być może nawet 15 tysięcy mieszkańców Woli. Warszawska Wola topiła się już we krwi. Po wojnie sprawcy zbrodni na Woli nie zostali osądzeni. O tym opowiadałem Państwu w filmie Jak Niemcy kpią z powstania warszawskiego. Wspomnę jedynie o tym, że generał von den Bach-Zelewski, schwytany po wojnie przez Amerykanów, zgodził się swoimi zeznaniami wzmocnić alianckie oskarżenia na procesie norymberskim i nie został później przekazany stronie polskiej. W ręce tej ostatniej nie trafił również Heinz Reinefard, który po wojnie robił nawet błyskotliwą karierę polityczną w Republice Federalnej Niemiec. Jej wymiar sprawiedliwości ostatecznie orzekł, że nie ma wystarczających dowodów winy Reinefarda. Zemsta dotknęła tylko Oskara Dirlewangera, którego w 1945 roku zamordowano. Być może dokonali tego
polscy żołnierze, którzy pilnowali go w areszcie w Altshausen, w Badyni, Wirtembergi. Pozostali z katów warszawskiej Woli nigdy nie stanęli przed zachodnioniemieckim wymiarem sprawiedliwości. Ten ostatni zresztą stosował podwójne standardy w sądzeniu niemieckich zbrodniarzy. Bez problemu osądził na przykład Hansa Lippischa, zwykłego strażnika z Auschwitz, ale nie osądził 85 żołnierzy Dirlewangera, pomimo tego, że posiadał ich dane i dokumenty archiwalne dotyczące popełnionych przez nich zbrodni. Ale dla niemieckiego wymiaru sprawiedliwości ofiarami zbrodni byli zawsze tylko Żydzi, a nie Polacy. A to determinowało jego działania wobec niemieckich zbrodniarzy. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Piotr Jaskiernia, Marek Kozela oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.